Cześć, nazywam się Marcin Hatłas i chciałbym przedstawić Wam wprowadzenie do Equibim dotyczące obliczeń przemieszczeń metodą ogólną. Metoda ogólna w aplikacji Equibim wykorzystuje równanie różniczkowe osi ugiętej belki do obliczenia przemieszczeń przy zginaniu. Metoda ta została również zaadaptowana do tego, żeby obliczać przemieszczenia przy rozciąganiu i skręcaniu belek. Metoda ta pozwala na obliczenia wszelkiego rodzaju układów, które możemy wprowadzić w aplikacji Equibim, czyli belki posiadające przeguby, mające różne dane materiałowe oraz różne dane związane z przekrojem oraz dla wszelkiego zestawu obciążeń i parametrów podpór. Przejdźmy zatem do pierwszego przykładu. W ramach pierwszego przykładu przeanalizujemy belkę zginaną, dlatego odznaczam opcję ściskania rozciągania. Przeanalizujemy ją w układzie SI i zgodnie z zapowiedzią będziemy stosowali do tego metodę ogólną. Jeżeli chcielibyśmy wykorzystać jako obciążenia masę belki albo dodatkowe obciążenia termiczne, należałoby w tym miejscu skorzystać z tych dodatkowych opcji. Przejdźmy zatem do zakładki przedziały. W zakładce przedziały zdefiniujemy drugi przedział belki, określimy jego długość na 2 metry i możemy przejść do zakładki podpory. Aby układ mógł być analizowany ze względu na zginanie, należy mu odebrać stopnie swobody związane z ruchem pionowym oraz rotacją w płaszczyźnie belki. Do tego wykorzystamy podporę stałą, którą zostawimy w punkcie A, oraz podporę ruchomą, którą przypiszemy do punktu C. Jako obciążenia w tym przykładzie wykorzystamy siłę skupioną działającą w punkcie B, jej wartość ustalimy na 40 kN oraz obciążenie ciągłe, które przypiszemy w przedziale AB, jego wartość ustawmy na 10 kN. Jeżeli chodzi o ustawienia wyników w metodzie ogólnej, tradycyjnie możemy uprościć wyrażenia na reakcje podporowe, żeby określić ich dokładne wartości niezależnie od każdego z obciążeń. Jeżeli ktoś chce, możemy również uprościć równania sił wewnętrznych, tak żeby otrzymać bezpośrednio równania funkcji zmiany tej siły wewnętrznej w danym przedziale. Jeżeli chcemy wyznaczyć wartości sił wewnętrznych w dowolnym punkcie belki, możemy skorzystać z opcji obliczenia sił wewnętrznych oraz jeżeli chcemy wyznaczyć przemieszczenia w konkretnym punkcie, co myślę, że w tym przypadku nam się przyda, możemy zaznaczyć opcję obliczenia wartości przemieszczeń i na przykład wprowadzić informację o położeniu takiego punktu, na przykład podać tutaj wartość pół metra. Poszukiwanym przemieszczeniem może być albo rotacja, albo przemieszczenie pionowe, czyli UY. Wybierzmy analizuj. Po dosłownie kilku sekundach otrzymujemy wyniki obliczeń. W metodzie ogólnej, żeby otrzymać równania opisujące przemieszczenia, każdy przedział belki analizowany jest jako osobny układ. W tym celu belka rozdzielana jest na kolejne przedziały, a połączenia pomiędzy nią zapisywane są za pomocą sił wewnętrznych. Dlatego, jeżeli mieliśmy dwa przedziały, uzyskujemy równania równowagi dla obu tych fragmentów belki. Na podstawie tych równań, z racji tego, że układ, który analizujemy, jest układem statycznie wyznaczalnym, otrzymujemy wartości reakcji podporowych i od razu możemy obliczyć wartości sił wewnętrznych. Osobno dla przedziału pierwszego i osobno dla przedziału drugiego. Tak więc mamy już pierwszą część zadania, czyli wykres sił wewnętrznych. Następnie informacje o wartościach reakcji oraz funkcji momentu gnącego mogą być wykorzystane do tego, żeby zapisać równania różniczkowe na kąt ugięcia belki oraz ugięcie belki. W równaniach różniczkowych pojawiają nam się dodatkowe niewiadome w postaci stałych całkowania. Stałe całkowania obliczamy z warunków brzegowych, które są związane z tym, w jaki sposób nasza belka jest podparta. W przypadku podpory stałej przemieszczenie w tym punkcie musi być równe 0, więc wprowadzamy warunek przemieszczenia pionowego. Jeżeli podstawimy go do równania ugięcia, otrzymamy wynik w postaci stałej całkowania d równej 0. Drugi warunek brzegowy, który będziemy musieli zapisać, będzie dotyczył drugiej podpory, która znajduje się również w drugim przedziale. Jeżeli podstawimy długość L2
do równania ugięcia, to otrzymamy warunek brzegowy, który będzie należało rozwiązać. Dodatkowo w metodzie ogólnej, z racji tego, że przedziały są od siebie w pewien sposób rozdzielone, nie tylko musimy je połączyć za pomocą sił wewnętrznych, ale musimy je również połączyć za pomocą równań przemieszczeń. Z tego powodu musimy dodać dodatkowe równania, które będą określały, można powiedzieć, połączenia przemieszczeń pomiędzy przedziałem AB i przedziałem BC. Dzięki tym dodatkowym równaniom, które wiążą kąt ugięcia oraz ugięcie, jesteśmy w stanie obliczyć wszystkie stałe całkowania, które występują w równaniach i po ich otrzymaniu jesteśmy w stanie dokładnie określić przemieszczenia tego układu. W tym przypadku, jako dodatkowe wyniki przemieszczeń, przyjęliśmy przemieszczenie pionowe na odległości 0,5 metra i tutaj otrzymujemy równanie, które pozwala nam dokładnie określić wartość tego przemieszczenia. Dodatkowo, jako wyniki tej metody, otrzymujemy rozkład kąta ugięcia belki oraz całkowite ugięcie. Możemy zauważyć, że faktycznie warunki brzegowe zostały spełnione. Przemieszczenia na początku i końcu belki są równe 0. Dodatkowo możemy zauważyć, że kąt ugięcia oraz ugięcie w miejscu połączenia przedziałów również są takie same. Tak więc układ został rozwiązany prawidłowo. Metoda ogólna, tak jak powiedziałem na początku nagrania, może być zastosowana do obliczenia wszelkiego rodzaju układów, nawet takich, w których zmieniają się parametry materiałowe i parametry przekroju. Ta zmienność szczególnie jest istotna w przypadku rozwiązywania zadań statycznie niewyznaczalnych, czyli takich, w których sztywność belki bezpośrednio wpływa na rozkład sił i wartości reakcji. Spróbujmy rozwiązać drugi przykład, w którym uwzględnimy również analizę przemieszczeń osiowych, więc wybierzmy metodę ogólną, a zadanie będziemy rozpatrywać w formie parametrycznej względem obciążeń ciągłych. Przyjmiemy zatem zmienne parametry związane z materiałem układu. Pierwszy przedział, który za chwilę zostanie określony, będzie wykonany ze stali, powiedzmy, którego parametryczny moduł Younga będzie wynosił 1, natomiast drugi przedział opiszemy za pomocą materiału stal 2, który założymy, że w tym przypadku ma podwyższony moduł Younga. Jeżeli przejdziemy do zakładki przedziały, mamy możliwość stworzenia drugiego przedziału. Niech on ma taką samą długość, natomiast wyłączymy opcję stałe parametry belki po to, żeby do drugiego przedziału przypisać stal o większym module Younga. Następnie przejdźmy do zakładki podpory. Żeby układ był statycznie niewyznaczalny, musimy odebrać powyżej, w tym przypadku 3 stopni swobody, więc załóżmy, że odbierzemy ich nawet 6. Załóżmy utwierdzenie w punkcie A oraz utwierdzenie w punkcie C. Taki układ będzie statycznie niewyznaczalny ze względu na rozciąganie, jak również będzie dwukrotnie statycznie niewyznaczalny pod względem zginania. Jako zestaw obciążeń przyłóżmy tutaj siłę osiową w punkcie B o wartości np. 1 QL, a jako wartość obciążeń przyłóżmy symetrycznie przez całą długość układu obciążenie ciągłe Q o wartości 1Q. Wybierzmy Analizuj. Podobnie jak w pierwszym przykładzie, układ został podzielony na 2 przedziały, które będą rozwiązywane osobno. W tym przypadku jest to układ, który jest statycznie niewyznaczalny, więc nie ma możliwości bezpośrednio na podstawie równej równowagi określenia wartości reakcji oraz sił wewnętrznych. Dlatego możemy zauważyć, że dla pierwszego przedziału zapisane są równania równowagi, które będą wykorzystywane do rozwiązania układu równań. Zapisane są również siły wewnętrzne, jak również równania opisujące przemieszczenia. W przypadku rozciągania mamy podstawowy wzór na przemieszczenie w układzie, w którym występuje stała siła normalna. W przypadku równań na kąt ugięcia oraz ugięcie mamy uwzględnione warunki podporowe oraz obciążenie ciągłe. Dla tego układu jesteśmy w stanie od razu obliczyć stałe całkowania dla punktu A, które będą dotyczyły zerowych przemieszczeń
osiowych, pionowych oraz zerowego kąta ugięcia. Dodatkowo należy tutaj zapisać warunki brzegowe, które są związane z połączeniem pierwszego i drugiego przedziału, które opierają się na obliczeniach przemieszczeń dla przedziału drugiego. W tym zadaniu uzyskujemy dość rozbudowany układ równań, w którym występują i równania równowagi, i warunki brzegowe związane z podporami, jak również warunki brzegowe, które są związane z połączeniami tego układu. Ten układ równań jest tutaj szczegółowo, krok po kroku rozwiązany, czego efektem są wyniki w formie stałych całkowania, reakcji podporowych oraz sił wewnętrznych na połączeniach przedziałów. Te wartości mogą być wykorzystane do obliczenia wartości sił wewnętrznych w konkretnych przedziałach, co pozwala nam rozrysować wykresy sił wewnętrznych, jak również narysować wykresy przemieszczeń osiowych, kąta ugięcia oraz przemieszczeń pionowych związanych ze zginaniem. W ostatnim przykładzie spróbujemy skorzystać z dodatkowego zestawu obciążeń. W tym przypadku znowu wykonamy analizę belki zginanej. Dane określimy w systemie SI, wykorzystujemy metodę ogólną, natomiast w tym zadaniu wykorzystamy dane związane z obciążeniem termicznym. Tego typu obciążenia wpływają na naprężenia i przemieszczenia w układach, które są statycznie niewyznaczalne. W tym przypadku wybierzmy materiały, żeby określić współczynnik rozszerzalności cieplnej dla naszego materiału, który jest istotny z punktu widzenia zmiany przemieszczeń. W danych związanych z przekrojem będziemy musieli wprowadzić geometryczny moment bezwładności na zginanie, jak również wysokość przekroju, która będzie miała wpływ na wyniki związane z gradientem temperatury. Tak więc w zakładce podpory wybieramy utwierdzenie w punkcie A oraz podporę ruchomą w punkcie B. Jako obciążenie wybierzemy obciążenie termiczne przypisane dla zginania. Powiedzmy, że obciążenie to występuje pomiędzy punktami A i B i różnica temperatur pomiędzy górną i dolną częścią przekroju będzie wynosiła 50 stopni Celsjusza. Spróbujmy przeanalizować taki przypadek. Podobnie jak wcześniej uzyskujemy obliczenia dla pojedynczego przedziału. Mamy równania równowagi, równania sił wewnętrznych, które zależą w tym przypadku tylko i wyłącznie od parametrów podpór. Otrzymujemy równania przemieszczeń od zginania, które są związane z jednej strony z warunkami podporowymi, ale z drugiej strony pojawia się tutaj element, który jest związany z gradientem temperatury. Dzięki temu jesteśmy w stanie zapisać odpowiednie równania dla warunków brzegowych i otrzymujemy z nich wartości stałych całkowania oraz reakcji. Dzięki temu jesteśmy w stanie otrzymać wartości sił tnących i momentów gnących oraz dane dotyczące kąta ugięcia i ugięcia układu w sytuacji, w której został on podgrzany nierównomiernie różnicą 50 stopni pomiędzy górną i dolną częścią przedziału. Tak więc, jak widzicie, wykorzystując metodę ogólną możemy rozwiązywać właściwie wszelkiego rodzaju zadania. Możemy wykorzystywać obciążenia mechaniczne oraz niemechaniczne i otrzymywać dokładną ścieżkę prowadzącą do obliczeń końcowych. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia w kolejnych filmach.